Niektórym osobom Unity kojarzy się z programem, który wygląda dość brzydko, cały czas wywala błędy, a w dodatku mega wolno działa. No i w sumie jest w tym trochę prawdy, ale w ostatnim czasie mocno się to zmienia. Najnowsze wersje Unity wprowadzają coraz ciekawsze usprawnienia do silnika. A zaraz pokażę Ci chyba największe z nich. Pełny system realistycznej wody. Jakiś czas temu robiłem film z Unreal Engine, gdzie pokazywałem ich system wody. I wtedy prosiliście o podobny film z Unity, jednak no nie za bardzo było coś takiego. Dlatego swego czasu pokazałem, jak pobrać wodę z Asset Store. Na szczęście teraz mamy już prawdziwy system wbudowany w Unity. I muszę przyznać, że wygląda on mega dobrze. Żeby go odpalić, potrzebujesz projekt bazujący na HDRP. A jak nie wiesz co to takiego, to wpadnij do opisu. Wrzuciłem tam link do filmu tłumaczącego temat. No to jeżeli masz już tego HDRP, to możemy zaczynać zabawę. Kliknij prawym przyciskiem myszy w hierarchii, wejdź w Water, Surface, Ocean, Sea or Lake. W ogóle nie wiem czy zauważyłeś, ale mam takie ciemniejsze to menu pod prawym przyciskiem myszy. A to dlatego, że korzystam z Unity 2023.2 beta. A to jest właśnie jedna z nowości w tej wersji. Ale okej, wracamy do naszej wody. Teraz stworzył Ci się nowy obiekt, ale tak jak widzisz nie mamy za bardzo wody. Dzieje się tak, bo musimy jeszcze kliknąć tutaj i włączyć wszystkie opcje pod Water w ustawieniach projektu. No i jak wszystko poprawnie poklikasz, to dostajemy mega ładny ocean. Tutaj też muszę podziękować Rutkowi z naszego serwera Discord za przygotowanie takiej fajnej sceny, na której zobaczymy wszystkie możliwości tego systemu. Dzięki Rutek. Ocean wygląda niesamowicie dobrze, ale oczywiście mamy też fajne suwaczki, którymi możemy dopasować go do naszych potrzeb. On jest o tyle fajnie zrobiony, że używa czegoś takiego jak teselacja, czyli robi się bardziej szczegółowy, bliżej gracza. Całkiem fajnie to wygląda w widoku siatki. No i suwaczkiem Max Tessellation Factor dopasowujemy sobie ile ma być tych szczegółów. A tych bardziej graficznych ustawień to jest tyle, że nie ma opcji przelecieć przez nie wszystkie na filmie, ale mamy całą masę możliwości. Możemy dopasować moc wiatru, prędkość fal, chaos, czy nawet moc odbijania światła. Jak wejdziesz bardziej w szczegóły, to pewnie dokopiesz się do opcji Foam. Foam to po angielsku pianka, a wszyscy wiemy, że pianka na wodzie wygląda mega zacnie. Dostajemy tu takie narzędzie jak Foam Generator i to właśnie on jest odpowiedzialny za produkowanie piany. Ten efekt sam w sobie nie jest jakiś super niesamowity, ale jak przyczepimy go do jakiegoś innego obiektu i odpowiednio dostosujemy ustawienia, to możemy otrzymać coś bardzo przyjemnego. Ale przecież pianka to nie wszystko. Widzisz te fale? One powstają dzięki opcji Bow Wave. Są to takie deformery wyginające naszą wodę, ale to w jaki sposób ją wyginają pozostawiają do naszej decyzji. Możemy edytować tu dosłownie wszystko, a nawet sprawić, żeby zamiast fali przemieszczała się tutaj taka wielka wgniota w wodzie. Opcji jest tutaj naprawdę cała masa. Ale jeśli pracowałeś kiedyś z jakimś systemem wody, to pewnie zastanawiasz się, jak wygląda wnętrze tego statku. Dla mniej wtajemniczonych powiem, że woda działa tak jak każdy inny mesh w Unity, więc to, że postawimy na niej statek, nie sprawi, że w jego wnętrzu jej nie będzie. Domyślnie będzie po prostu przenikać przez geometrię, tak jak to działa z każdym innym obiektem, ale możemy to zmienić. Jest coś takiego jak Water Excluder, który dosłownie wycina dziurę w wodzie. Wskoczyłem na szybkości do Blendera i wymodelowałem bardzo prosty obiekt o kształcie tego statku, dorzuciłem go do naszego zestawu i widzisz to? Cała woda z wnętrza po prostu znikła. Mega fajne rozwiązanie. Ale to dalej nie wszystko. Z fajniejszych rzeczy można też wspomnieć o bardzo ładnym efekcie przebywania pod wodą. Widać, że zadbali tu dosłownie o każdy detal, bo pojawiła się nawet kaustyka, czyli te białe, ruszające się wzorki. Na wielką pochwałę zasługuje też efekt tak jakby zanurzania się w wodzie. Jak zjedziesz kamerą pod taflę wody, to zobaczysz niesamowicie przyjemny efekt w miejscu, gdzie woda wchodzi na kamerę. Tutaj masz porównanie z nim i bez niego. Różnica jest znaczna. Myślę, że dobrze by było też zarzucić tematem, że ten system całkiem przyjemnie współpracuje z innymi systemami dostępnymi w Unity. Możemy na przykład skorzystać z ProBuilder, o którym też nagrywałem już filmik, i zwyczajnie zbudować sobie rzekę, pociągając pojedynczymi punktami, przez co będzie miała dokładnie taki kształt, jaki chcemy. Z rzekami to jest w ogóle ciekawy temat, bo tak naprawdę to one są tym samym co ocean. Różnią się tylko ustawieniami fal, ale tak jak widzisz, można dzięki nim dostać ciekawe rezultaty. Unity zapowiedziało, że idzie teraz nieco mocniej w ambitne feature'y i usprawnienia tych już istniejących. Więc myślę, że w najbliższej przyszłości możemy się od nich spodziewać kolejnych ciekawych nowości. A, no i oczywiście daj znać, jak podoba Ci się ta woda.